Witajcie serdecznie w nowym filmie. W zasadzie będzie to taki krótki vlog. Zabieram Was do miejsca, które ostatnimi laty bardzo często odwiedzam. Uwielbiam je, a jest to ogród botaniczny Arboretum w Wojsławicach. Zapraszam Was na tą krótką, ale jakże uroczą przechadzkę. Znajdujemy się właśnie w miejscu, które w zasadzie rozpoczyna naszą wycieczkę. Jest to staw folwarczny, a obok niego znajduje się staw hortensjowy. Oczywiście nazwa pochodzi od tego, że jest otoczony przepięknymi hortensjami, które kwitną latem. Tu jedna z altanek, których jest wiele w ogrodzie. I chciałam Wam pokazać właśnie takie budki małe, są rozmieszczone po całym ogrodzie i dzieci mogą zbierać sobie pieczątki. Oprócz tego mamy leżaki. Dużo jest takich właśnie stanowisk, gdzie można sobie odpocząć. O, tutaj macie właśnie kolejne stanowisko z leżakami. Zobaczcie, nenufary już kwitną. Przecież to chyba jeszcze nie ten czas na nie w ogóle. Pamiętam, że one chyba latem kwitną. No, coś cudownego. Tutaj stanowisko z rododendronami. I powiem Wam, no trochę ucierpiały przez te ostatnie mrozy. Znajdujemy się w zasadzie w takiej pierwotnej części ogrodu, gdyż ten ogród jest bardzo stary. I chciałam Wam opowiedzieć trochę jego historii. Jest to ogród dworski przekształcony z naturalnego lasu. Był dziełem założycieli nowej rezydencji rodu von Aulock, właścicieli majątku do 1848 roku. Właścicielem 150-hektarowego majątku w Wojsławicach został Fritz von Oheimb i działo się to w latach 1850 do 1928. Jemu to zawdzięcza właśnie park swój obecny charakter. Był on wybitnym znawcą roślin oraz obecnego mikroklimatu, co pozwoliło mu na przebudowę parku. Postanowienia konferencji poczdamskiej o nowym podziale Europy zmieniły los rodziny Oheimbów i 23 sierpnia 1946 roku musiała ona opuścić Wojsławice. I w tym miejscu się na chwilę zatrzymajmy, w tym pięknym otoczeniu różaneczników, bo zaraz wyłoni nam się tutaj drzewo, które zwyciężyło właśnie, je widzicie, tegoroczny konkurs The Hearts of the Garden. I jest to nasz przepiękny wojsławicki Bóg. Mówię nasz, bo się też do niego bardzo przywiązałam. Jest cudowny. Już niestety jego lata świetności chyba powoli mijają, gdyż dopadła go choroba. Już niestety nie jest tak piękny jak kiedyś. No ale zobaczcie, no jest ogromny. No i jeszcze pamięta tego pierwszego właściciela. W 1977 roku Komisja Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nadała parkowi w Wojsławicach rangę arboretum, a w 1983 roku obiekt blisko 5-hektarowy wpisano do rejestru zabytków kultury. Także naprawdę jest co zwiedzać. Od 1988 roku Arboretum w Wojsławicach jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. I ogród botaniczny mamy też we Wrocławiu. I jest jeszcze jeden należący też do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest w Parku Pawłowickim, jest jeszcze jedno arboretum, ale tam jest taki malutki przy tym pałacyku. To jest chyba pałacyk, mam nadzieję, że coś tutaj nie pochachmęciłam. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy już w takiej części chyba tej najnowszej ogrodu. Wyszliśmy już z tej starej części. Przed nami są stanowiska takie tematyczne. A zaraz się zbliżymy i Wam pokażę, jak to wygląda. O właśnie. Są tutaj rabaty podzielone na kolory. Na przykład, bo też są rabaty, które są tematyczne, jeśli chodzi o historię. Ale tu akurat mamy
takie kolorystyczne. Tu jest akurat srebrna, tam była żółta. Przepięknie to wygląda. Każda o innej porze roku kwitnie. Inne są tam kwiaty, rośliny, inne kolory. Można sobie odpocząć. To jest chyba kocimiętka, jeśli dobrze pamiętam. I rozpoznaję. Tutaj widok rabaty z góry. Tutaj jest przepięknie. Tu jest widok na wielki sad czereśniowy, który też odwiedzimy. No a tutaj idziemy już na wzgórze. Tu rozpościera się przepiękny widok z tego wzgórza i często Wam pokazuję na Instagramie filmy z tych altanek. Każda z tych altanek też jest otoczona albo różami, albo powojnikami. O, widzicie, tu są takie stanowiska historyczne. I w tym roku w ogóle wszystko się pomieszało. I zobaczcie, co tu kwitnie. Przecież te kosaćce, one chyba są później. One chyba kwitną koło czerwca. A mamy połowę maja, nawet nie było połowy maja, gdzie one już są. To po prostu szok. Mamy tutaj widok taki przykładowy z jednej z takich altan. No powiedzcie, no, czy to nie jest cudowny widok? Latem to tu można sobie siedzieć godzinami. Ten park jest tak ogromny. Ja Wam pokażę tylko dosłownie ułamek tego ogrodu, bo musiałabym tam siedzieć i pokazywać Wam godzinami. Ale to są takie najlepsze w zasadzie miejscówki, takie topki z tego miejsca. Ale naprawdę wiele jeszcze jest takich zakątków w tym ogrodzie, które naprawdę są warte zajrzenia, obejrzenia. Ten cytat jest super, śpiew ptaków modlitwą. No, czyż to nie jest prawda? Bardzo się odprężamy przy takiej muzyce ptaków i daje nam ona niesamowite wrażenia. Jesteśmy właśnie przed stanowiskiem powojników. Jestem ich ogromną fanką. Polecam wszystkim, szczególnie na takie miejsca w zasadzie słoneczne, bo ja mam bardzo słoneczny balkon. Półcieniste też mogą być, spokojnie, ale zobaczcie, to jest na pełnym słońcu sobie stoją. Pokażę Wam też ich nazwy, żebyście mogli sobie zakupić, jeżeli Wam się spodobały. Ale co roku one w zasadzie są jakby trochę innym odcieniu. I ja w tym roku niestety straciłam jednego swojego powolnika. Nie przetrwał zimy, chociaż go otuliłam moją starą kurtką zimową, ale niestety nic nie pomogło, bo wdała się tam choroba jakaś, a był już 3 lata na balkonie. Teraz jesteśmy przy piwoniach. Są przepiękne. Zaraz chyba ex aequo z powojnikami to piwonie to jeden z moich ulubionych kwiatów. Jeszcze chyba też ex aequo razem z nimi są hortensje. No ale zobaczcie, jakie one są cudowne. W tym roku piwonie zakwitły o 3 tygodnie za wcześnie. W czerwcu jest święto piwoni tutaj w Arboretum i chyba obawiam się, że może nie dotrwają do tego czasu, że będzie po wszystkim. Także jeżeli kochacie piwonie, no to teraz lećcie je obejrzeć, bo potem już może nie będzie szans. Przeszliśmy już do sadu czereśniowego.
No i powiem wam, jestem załamana, ponieważ mróz odcisnął swoje piętno na tych drzewach. Zobaczcie, no nie wiem, może z połowę się uchowało tych czereśni. A powiem wam, że w tym ogrodzie można przyjść sobie właśnie, jak one są do zjedzenia. Są porozstawiane drabiny i można sobie zrywać i zjadać. Nie można wynosić, ale to, co się zjadło, jest w waszym brzuchu. Więc bardzo polecam ten czas, kiedy właśnie są w pełni dojrzałe, żeby odwiedzić ogród. Jesteśmy na szczycie tej góry, na której jest ten sad czereśniowy. Widzicie, tutaj są takie pasma liliowców i one przepięknie kwitną w okresie od czerwca do lipca. Pewnie w tym roku będzie znowu wszystko szybciej, bo pojedyncze osobniki widziałam, że kwitną. Tu jest taki okrąg i jest tutaj taki stary horoskop celtycki. I w tym miejscu są urządzane takie pokazy nocnego nieba. Można oglądać z przewodnikiem, są koncerty. Naprawdę dużo rzeczy tu się dzieje w tym ogrodzie. Tu sobie zeszliśmy bokiem z tej górki i jesteśmy na takiej alei rododendronów. I powiem wam jeszcze z takiej technicznej strony, to powierzchnia ogrodu jest ogromna, bo ma 62 hektary, w tym 5 hektarów tego zabytkowego parku, w którym byliśmy na samym początku, 3 hektary bylin, 12 hektarów jest sadu, tego starego odmian czereśni, starych odmian czereśni, przepraszam, 42 hektary nowych terenów i ten ogród cały czas się zmienia. On z roku na rok, jak przyjdziecie, to cały czas jest coś nowego. Co nowego, cały czas coś nowego rośnie, kwitnie. Też pora roku zmusza nas i warunki atmosferyczne do tego, że właśnie co chwila jest coś innego, tak jak w tym roku nas zaskoczyło. Tutaj zeszliśmy już, jesteśmy na dole. Można sobie chodzić po trawniku. Jest taki trawnik na bosaka w lecie. Naprawdę polecam wszystkim chodzić. Tam byliśmy na tej górce, gdzie były te altanki. No i będziemy chyba pomału się już zbliżać do wyjścia. Jeszcze zahaczymy o tą starą część i pokażę wam dwa takie charakterystyczne stawy i to też są takie w zasadzie wizytówki parku. Jesteśmy nad stawem dębowym. Po prawej jest staw Fritza, właściciela ogrodu, a przed nami w pełnej krasie te najstarsze rododendrony, które jeszcze jego pamiętają. I powiem wam, że 26, bo nie wiem, czy mam coś źle nie powiedziałam, że wcześniej 19, ale 26 jest Rodomania, czyli święto rododendronów. I myślę, że to może być już po fakcie, że te najładniejsze rododendrony będą już przekwitnięte. Także jeżeli chcecie obejrzeć, no to macie ten tydzień, chyba jest najlepszym czasem, żeby właśnie je obejrzeć. I jeszcze ostatni rzut oka na staw Fritza i będzie to moje pożegnanie z wami. Mam nadzieję, że wam się podobał ten krótki spacer. Jeżeli chcecie coś więcej z tego cyklu wam pokazywać, takie miejsca, no to na pewno jeszcze nie jeden raz się pojawi taki filmik. Pamiętajcie o pozostawieniu łapek w górę, komentarzy i do zobaczenia w następnym filmie.